Zima na australijskiej werandzie, kominek, kwiaty i naturalna pogodynka. Zapraszam na werandę w środku australijskiej zimy. Palący się kominek, ciepły koc i kwiaty, które kwitną właśnie wtedy, gdy zaczyna się chłodniejszy czas. Witam Was, moi kochani, w zimowy wieczór. Kominek rozpalony i co więcej od życia trzeba. Tak właśnie spędzamy australijską zimę. Ta opowieść o codzienności bez pośpiechu, z werandy, z serca bez scenariusza. Jeśli chcecie odetchnąć i zobaczyć, jak wygląda życie w zachodniej Australii zimą, zapraszam serdecznie. Australia niestety ma swoje uroki. Nie ma mrozu, nie ma śniegu, ale zima w Australii też ma swój urok. I to jest to, co chcę Państwu pokazać. To jest mój backyard, dość duży, a kominek jest na zewnątrz. Kwiaty, drzewo, wszystko przygotowane do zimy. Śnieg niestety nam tu nie grozi, ale za to atmosfera jest wyjątkowa. Zapraszam do oglądania. Ja wiem, że u Was w Polsce teraz zaczyna się lato. Będziecie mieli ciepłe dni. Natomiast my tutaj również w ciągu dnia temperatura jest do około 20 stopni, więc, ale jak na warunki zimowe w Australii nie jest zbyt przyjemna, więc dlatego siedzimy przy ognisku. Moi kochani, witam Was na moim kanale bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, że troszeczkę subskrybentów przybyło. Mam nadzieję, że życie w Australii. Jesteśmy dzisiaj na mojej działce, przy moim domu, więc chciałam właśnie Państwu pokazać, jak wygląda poranek. Natomiast wcześniej widzieliście, jak spędzamy weekendy wieczorowo. Czasami przychodzą do nas goście, czasami siedzimy sobie, po prostu odpalamy kominek i siedzimy sobie przy kominku. To jest bardzo fajny czas na relaks, nawet jak pada deszcz. Jest to przywilej tego, że mamy takie możliwości. Działki nie mamy zbyt małej, więc możemy sobie na to pozwolić. Czy to u wszystkich tak jest? Dlaczego nie mam kominku w domu? Nie mam kominku w domu, kiedyś Wam pokażę, jaki mam układ domu. Natomiast na tą chwilę odpowiadam na pytanie od razu, dlaczego nie kominek w domu, bo mam białe meble. Wystrój mieszkania jest jasny. Dla mnie obawiałabym się tego, że kominek mógłby wprowadzić trochę dyskomfortu, co chodzi o popiół lub drzewo i inne aspekty. Ja lubię spędzać czas na swoim backyardzie i właśnie to jest też fajny motyw, bo mogę się dotlenić dwuznacznie. Jak wiecie, jestem osobą palącą, więc często bywam na backyardzie, więc jest to dla mnie fajny relaks. W tym momencie również mogę odpalić sobie komputer. Zresztą jak widzieliście, backyard jest niezbyt mały, więc możemy sobie spokojnie pozwolić na różne zajęcia na zewnątrz. Nawet w porze deszczowej, czy w momencie, kiedy jest zimno, ogrzewanie, jak widzieliście, mieliśmy, jest gazowe i również ogrzewanie z kominka, gdzie daje urok i atmosferę tego miejsca. Więc zobaczcie teraz, co chcę Wam pokazać. No i zapraszam. Cześć, kochanie. Tutaj. I następny poranek, kochani.
pogoda przepiękna. Cytryny jeszcze na drzewie. Tu nasze gołąbki, które regularnie przylatują do nas. Widzicie go tam? Spacerowicz mały. Oni mieli tutaj gniazdo i teraz przylatują regularnie. Idziemy, coś wam pokażę, moją pogodynkę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale te rośliny, te tutaj, zwiastują zimę. Są przepiękne. One jak zaczną kwitnąć, przekwitną, to jest koniec zimy. Na razie są bujne, zielone, kwiatu jeszcze nie widać, ale pokażę wam w następnych ujęciach, jak będzie proces zimowy tego kwiatu, tych kwiatów. Jak możecie zauważyć, jest po deszczu. Pogoda. W nocy padało, nie napadało dużo. A tu jest następna moja pogodynka. To są kwiaty, które też kwitną tylko i wyłącznie na zimę. I zwiastują, jak przekwitną, będzie koniec zimy. Zobacz, tutaj jest na całym płocie. Na razie przebijają się tylko pojedyncze sztuki, ale tych drobnych kwiatów jest po prostu na całym żywopłocie. Pokażę wam, jak on będzie się rozwijał. Następna nasza pogodynka. No tak są zwiastuny, tak tutaj sobie radzimy. Kiedy będzie koniec zimy? Po kwiatkach. Każdy dzień piszę własny scenariusz. Nie możemy się sugerować, że wszystko sobie zaplanujemy, bo życie weryfikuje. Takie jest życie, więc nie mamy na to wpływu. A na koniec chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za komentarze, jeszcze raz za subskrypcję. Czekam na Wasze pytania. Pytacie mnie o Panią Hanię, pytacie mnie o inne osoby mieszkające w Perth. Przyznam się szczerze, nie znam zbyt wiele Polaków, więc nie będę tutaj mówić, czy kogoś znam, kogoś nie znam. Może znam, ale po prostu nie znam po nazwiskach, więc ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, czy ja tą osobę znam, czy nie znam. Czasami, jak jesteśmy w polskim klubie, jednym czy drugim, może z widzenia znam te osoby, natomiast na pewno nie znam ich po nazwiskach. No, Polonia w Perth jest dość obszerna, więc no nie jestem w stanie poznać tutaj wszystkich. Nie przebywam zbyt często w tych klubach, więc są osoby, które chodzą tam regularnie. Był czas, kiedy chodziłam regularnie, jak moja córka była mała. Jeździliśmy tam z moją córką na tańce, polskie tańce, więc wtedy znałam troszeczkę więcej osób. Na tą chwilę, no niestety, dzieci dorosłe, a my mamy inne zajęcia. Ja mam Państwa, dla których się staram pokazać jak najwięcej z mojego punktu widzenia. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za komentarze i mam nadzieję, że ten odcinek jako pogodynka Państwu się spodobał. Życzę miłej niedzieli, do usłyszenia i życzę miłego całego tygodnia. Jak to mówią w Australii i w Polsce, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, więc te przysłowie jest adekwatne do obu krajów i w obu krajach ludzie dokładnie tak to przeżywają. Jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy. Każdy dzień przynosi swoje scenariusze. Kanał Życie bez scenariusza, no bo takie jest życie. Ciężko
pisać scenariusz jakikolwiek, nawet jak jeżeli planujemy, życie nas weryfikuje, plany się czasami rozsypują z przyczyn różnych, zdrowotnych, finansowych. No ich jest pewnie mnóstwo. Mówię, ale lepiej planować niż wegetować. To jest moje zdanie. Ja myślę, że ludzie muszą spełniać swoje marzenia i marzenia są po to, żeby je właśnie spełniać. To było życie bez scenariusza, prosto z zachodniej Australii. Dziękuję, że jesteście. Do zobaczenia.